Przejechałyśmy dzisiaj 294 km i dotarłyśmy do Sesriem. Jest to miejscowość wypadowa na pustynię Namib. No i taka ciekawostka, żeby wjechać do parku, trzeba przekroczyć 2 bramy, a między tymi 2 bramami jest dosyć drogi kemping, ale wszyscy, którzy zdecydują się właśnie na nim spać, mogą wjechać do Parku Narodowego o 6:30. Natomiast jeżeli się wybierze tańszą opcję poza tymi 2 bramami, dla tych wszystkich ludzi brama się otwiera dopiero o 7:30. Więc nie mają możliwości zobaczenia wschodu słońca. Pani na recepcji powiedziała nam, że tutaj mieszkają hieny i jeżeli zostawimy jedzenie albo buty, to wszystko zostanie zjedzone. Będziemy szykować kolację. Cały czas jeździmy po szutrowych drogach, więc cały bagażnik jest w piasku. Wypatrujemy hien. W jedynym barze na kempingu wszyscy zgromadzili się, żeby oglądać piłkę. So here we go. My language is called Damara and it's called Kwekwekovap, and it's spoken by the Damaras and the Namas. So the Damaras from the northern part of Namibia, northwest, and then the Namas from the south, which is here, Sossusvlei and so on. So we have 4 clicks. So before you want to know the language, you have to go through those 4 clicks. Without knowing those 4 clicks, there's no way you're going to learn them. Okay. So number 1 is, yep. Number 2, number 3, yes, and then number 4. And then if I have to combine and make a playful sentence in my language, it goes like Naraskin Nation Using Wonderful! Yes. I love so it. Even if you can tell me any color, just mention the colors and I translate them in my language. Say, Okay. Just say a color in English. Blue, Hoa, red, Aba, pink, Abara, green. Amazing. Wonderful. yellow, honey, yellow, honey, Yellow. honey, and the black, ngoo, ngoo, and white, uri. I cannot click and say. On the same time. That's why you have to click first before you wanna speak it. Nie potrafię kliknąć i wydobyć potem z siebie dźwięku żadnego. Wonderful. And if I can count for you from 1 to 10, it goes like Okay. Tui, Tam, Mona, Haga, Koron, Nani, Hun, Kaisa, Kwese, Tisi. Crazy. Wonderful. Szósta 30, brama została otwarta i wszyscy pędzą na wschód słońca. Ograniczenie prędkości do 60. Samochody jadą przynajmniej 100. Mówi się, że pustynia Namib jest najstarszą pustynią na świecie. W języku Nama słowo Namib znaczy rozległe miejsce lub miejsce, gdzie nie ma nic. I to od tego słowa wzięła się nazwa Namibii. Pustynia Namib jest jednym z najbardziej suchych obszarów na świecie. Deszcze występują tu niezwykle rzadko, raz na kilka lat. Są tu też takie miejsca, na których nie pada w ogóle. Na tych obszarach deszcz nie pojawił się od kilkuset lat.
W ciągu dnia temperatura piasku może osiągnąć nawet 80 stopni Celsjusza, a w nocy może spaść do zera. Mimo tak trudnych warunków, te tereny zamieszkuje wiele gatunków zwierząt. Oryksy, słonie pustynne, nosorożce, lwy, malutkie chrząszcze, które piją wodę stając na głowie, jaszczurki, węże, krety namibijskie. Zwierząt na pustyni jest wiele. Zdobyłyśmy szczyt wydmy Big Daddy. Ma ona 325 metrów. Jest to najwyższa wydma na pustyni Namib. Po lewej stronie znajduje się Dead Valley, Martwa Dolina. Kilkaset lat temu rzeka, która tędy płynie, regularnie wypełniała ten obszar wodą, dając życie drzewom akacjowym. Ale w pewnym momencie zmienił się bieg rzeki, przesunęły się trochę wydmy i drzewa zostały odcięte od wody. Uschły na słońcu i w warunkach pustynnych tak dobrze się zakonserwowały, że stoją tutaj do dzisiaj. Spalone słońcem, smutne i piękne. Podróżuje z nami sól kłodawska, polska, najlepsza. Na przecięciu dwóch kamienistych dróg, które w Namibii nazywają się autostradą,
znajduje się malusieńkie miasteczko o nazwie Solitaire. Zostało założone w 1948 roku, ale sławę zdobyło dopiero w 1990, kiedy wprowadził się tutaj Mose MacGregory, który był Szkotem i całkowicie zakochał się w tym miejscu i postanowił zacząć piec tutaj szarlotki. Na kawałek ciasta z jego przepisu zaczęli przyjeżdżać ludzie z całego świata i Solitaire stało się kultowym punktem na mapie Namibii. Mose zmarł w 2014 roku i został pochowany obok swojej piekarni. Marzyłam o tej szarlotce cały dzień. Pyszna. U mnie w domu się robi bardzo podobną. Mnóstwo jabłek i przepyszne kruche ciasto. Kolację jemy w jedynej restauracji w Solitaire. A na ścianie polski akcent. W tym miasteczku robią nawet domowe, waniliowe lody. Lody smakują jak taka tłusta, mrożona śmietana. Ciekawe. Ale wolę szarlotkę. Hello. About a year ago, I started bikepacking in Cape Town area in South Africa, and I enjoyed it. So I'm retired at the moment. So then, I wanted to go a little bit bigger and, a greater challenge. So I decided I wanted to go through firstly just Namibia. And then I thought, no, why not go to Victoria Falls? Because I always wanted to go and visit Victoria Falls. So I decided I'm going to do the whole of Southern Africa as a tour. And then at the same time, I decided I'm going to do it for charity. So I started a charity, Suffer for Joy. The suffering relates to two things. It's on the one side, the suffering that I'm obviously going to do on the bicycle, and the other side is the suffering of abused children. So the charity is to raise funds for abused and abandoned children in South Africa. So while I'm living my dream, cycling through Africa, I'm also raising funds for abused and abandoned children. I've done about 6,500 kilometers through South Africa, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, and now I'm working my way back through Namibia, back to Cape Town. I love it. It's wonderful. It's tough some days, when the conditions are hard, but it's always worthwhile. The things that you see, the nature, the experiences, sleeping in the bush, it's wonderful. I love it. And how many kilometers per day you're traveling? It all depends on the conditions. Some days is shorter days because the conditions are very tough. The wind is strong, or the road is bad, and you do less. But other days it's good days with the wind behind and a tar. But on average, I do about 80 to 85 kilometers a day. Crazy. That's a lot for me. So this is my kitchen. So my little gas stove and my gas canisters and everything is in there. My pots and things. This side I've got my pantry. So I've got enough food there for about 10 days. This is my
clothes. So all my clothes for winter and summer is in there. This is where I've got my bedroom, so my tent and my tarp and everything. This one is my sleeping bags. I've got 2 sleeping bags. One for when it's not too cold, and the second one for when it gets very cold in the desert. And then this is my stretcher, my camp chair, and a couple of other luxury items that I carry in there. Całą noc marzyłam o tej chwili, jak będę mogła znów zamówić szarlotka. Myślę, że nie tylko ja nie mogłam się doczekać. Autostrada C14.